Dzień dobry moi drodzy. Stoję sobie tutaj przy tej czeremsze z garścią czeremchy w ręce. Mam zamiar ją skonsumować. Do czego i Was zachęcam, jeśli spotkacie czeremchę na spacerze. I jej nie ma tak dużo jak w zeszłym roku. Chociaż u mnie jest dużo, bo dużo jest tych drzew. Ale te grona nie są tak obfite jak były w zeszłym roku. I również... Muszę sobie poprawić tutaj włosy. I również o dziwo nie są tak pyszne te kulki, bo w zeszłym roku były słodziutkie i takie aż nie mogłam się ich najeść, a w tym roku są bardziej gorzkawe. Czeremcha amerykańska w ogóle jest lepsza w smaku niż taka czeremcha pospolita, ten nasz rodzimy gatunek, bo tamte są w ogóle takie niesmaczne, nadają się na przetwory z dodatkiem cukru, ale nie są smaczne tak do jedzenia na surowo. Czeremcha amerykańska pyszna. Ale też mam do Was prośbę, żebyście proszę, jeżeli cokolwiek kosztujecie, smakujecie w sensie, sprawdzili sobie, czy to u mnie na kanale jest bardzo wiele filmów o czeremsze, bo ja staram się ją promować, które pokazują dokładnie, jak to drzewo wygląda. Dlatego, że potem są komentarze jedne i drugie. Zjadłem parę kulek czeremchy i się zatrułem, nie mogłem, straciłem przytomność, chorowałem tydzień, byłem w szpitalu, no nie wiem, tam wymyślają różne rzeczy ludzie. Nie wierzę w to, że zjedliście czeremchy i się zatruliście, bo ja zjadam garściami. Jak jest sezon na czeremchy, to ja takie garście zjadam 3 albo 4 podczas spaceru. Moja mama, jak do mnie przyjeżdża, zjada to samo, a jest już, jest taką, bym powiedziała, starszą młodzieżą. Mój syn, jak był mały, też jadł czeremchę, czyli i dzieci, i starsze osoby, i naprawdę nie było żadnych skutków ubocznych. Najprawdopodobniej mylicie czeremchę z jakimś innym drzewem z czarnymi kulkami czy krzewem. Tak? Musicie to dokładnie sprawdzać, bo wśród tych drzew czy krzewów, które mają czarne kulki jako owoce, są bardzo niebezpieczne. I może się zdarzyć, że właśnie takie jedno stanęło na Waszej drodze, a Wyście myśleli, że to jest czeremcha. I sobie podjedliście. Ja robiłam też na kanale film o takich trujących kulkach. No jest ich wiele, kruszyny, jak za dużo zjecie, to też może Was przeczyścić bardzo, ale są też takie, które są naprawdę niebezpieczne, na przykład pokrzyk wilczołyko i tak dalej. On może być i pomylony, ale ten to już jest w ogóle niebezpieczny dla dzieci. 2-3 kulki mogą na tamten świat kogoś wytransportować. Więc musicie, kochani, uważać i musicie sprawdzać gatunki, bo czasami ja wiem, że Wy nie sprawdzacie, a mówicie autorytatywnie. Tak jak wiele osób mnie straszyło, że się wypisze, czy się wypisywało z subskrypcji kanału, bo ja nie pokazywałam nawłoci pospolitej. Bo oni wiedzą, jak wygląda nawłoć pospolita, a ja pokazywałam nie nawłoć pospolitą, bo nawłoć kojarzą tylko z jedną nawłocią, tą kanadyjską czy wielką. Nawłoć pospolita zupełnie nijak się ma do kanadyjskiej. Jej bliżej już właśnie jest nie wiem do jakiego. Może i nawet trochę, nie do dziurawca nie, ale wiecie, jak wygląda, zobaczcie sobie też na kanale. Ja naprawdę sprawdzam wszystko wiele razy gruntownie, zanim o czymkolwiek Wam powiem. Więc mówię prawdę, uwierzcie mi. A Wy nie, czasami mylicie i powiem Wam, dlaczego to jest złe. Dlatego, że to zniechęca ludzi, którzy chcą próbować nowych roślin, nowych ziół, nowych owoców. Zniechęca ich do tego, dlatego, że oni się najzwyczajniej w świecie potem boją próbować nowych roślin. A tak być nie powinno. I te Wasze komentarze niestety nie sprzyjają szerzeniu fitoterapii i dobroczynnych właściwości niektórych roślin, takich między innymi, czy takiej rośliny, jaką jest czeremcha. Mam nadzieję, że Wam to wszystko tutaj dobrze wytłumaczyłam. A my z Doliskiem w takim razie idziemy sobie dalej, zostawiamy czeremchę. Zobaczcie, chcę Wam pokazać, że nie jest tyle, ile było w zeszłym roku, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a tych drzew tutaj jest sporo, więc uda mi się zrobić z niej i nalewkę, i zasuszyć,
No i przede wszystkim przez miesiąc nie będę nic innego na śniadanie jadła, jak tylko czeremchę. I zaręczam Wam, że naprawdę przeżyję. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś z Was jest uczulony na jakiś składnik, czy na jakiś związek, czy na jakąś substancję, która się znajduje w roślinie. Ale to może być wszędzie. To może być i w pokrzywie, to może być i w nagietku, to może być i w dziurawcu. No może się tak zdarzyć, że będziecie na coś uczuleni. I wtedy, wtedy czasami są jakieś właśnie takie przykre sytuacje, że może coś Wam zaszkodzić. Ale na pewno nie jest tak, że czeremcha jest niebezpieczną rośliną, czy owoc czeremchy jest niebezpieczny. Nie, naprawdę nie. O, tu widzicie, tu są czeremchy, ale tu są na przykład pojedyncze tylko kuleczki. Pojedyncze, jeszcze niedojrzałe. O, pojedyncze. Ale są takie, które mają więcej, są takie, które mają mniej. No dobra. To my z Dolisiem żegnamy się z Wami. Ściskamy Was mocno. I zapraszamy na kolejne filmy na naszym kanale. A przekwitła nam głowienka. Tutaj już taka jest zimna, to nie będziemy jej zbierać. O, widzicie, tu jeszcze nie dojrzała. Jest. Tu cały szpaler tej czeremchy. Kto ma ochotę, zapraszam do mnie. Pójdziemy, pozrywamy, narobimy. O, ta ma takie małe owocki. A ta, którą ja zerwam, zobaczcie. Na moją rękę. Jakie ona ma wielkie te owoce. I teraz kończę, bo właśnie zamierzam zająć się konsumpcją, a Was ściskamy wraz z czeremchami. Czeremchy jak w alternatywy 4 chciałoby się powiedzieć, szpaler czeremchy kłania się nisko. Tak jak tych drzewek bożonarodzeniowych, choinek, szpaler choinek kłania się, jak to było, piszcie jak to było, że wydaje się nisko kłaniać w powitaniu, czy jakoś tam. Uwielbiałam ten serial. Dobra, to na razie, pa pa!